Hej, witajcie, z tej strony Bobru, a na waszych ekranach Project Eden's Garden. Witam was bardzo serdecznie. Pokręciłem na maszynce, przyznaję. Mam dzięki temu bardzo dużą część prezentów, ale nie chciałem mi się kręcić wszystkich. Nawet jakbym dawał więcej czasu, to byłoby ciężkie. Możecie popatrzeć, co tam wam się tutaj nowego wrzuca w oczy. Oczywiście nie będę to tłumaczył, bo to chyba mija się z celem. Ale mamy tutaj maratamę chociażby. Mamy tutaj mięso z kością, z rąpy drugiej, oficjalnej. Oczywiście mamy również katanę. Mamy to, co też mi się z czymś kojarzy, nawet nie wiem z czym do końca, ale jakoś się kojarzy. Czy coś jeszcze ciekawego takiego, bardzo rzucająco się w oczy? Ten rum to nie wiem, czy jest nawiązanie do One Piece'a, chociaż ja nigdy nie oglądałem One Piece'a. Co mi się w ogóle ze Smurfami kojarzy? Meat Donut jest. Czy coś jeszcze ciekawego? Chyba mniej więcej tyle. Ogólnie jest prezentów 81. I teraz pytanie, z kim spędzimy czas. No słuchajcie, spoglądałem na listę, którą sobie zapisałem w poprzednim odcinku. Myślę, że osoba, z którą spędzimy czas... No mamy tutaj całkiem fajny wybór. Myślę, że można by było pospędzać sobie czas z... Venoną. Ja też tak czuję, że to może ciekawa postać do poznania, tylko musimy oczywiście ją znaleźć i zobaczyć zaraz, co ona tam lubi mniej więcej. Więc przejdźmy sobie na mapę. Venona. Da się zobaczyć, o właśnie to. Czy ona jest gdzieś może tutaj? Chyba nie. Jest tutaj, po prostu przy drzewie. Ciekawe miejsce na spotkanie. Zobaczmy, jak wyglądają free eventy, jestem to bardzo ciekawy, szczerze powiedziawszy. No najpierw, co jej się może spodobać? Venona, gdzie ona jest na tym obrazku? Widzę, okej. No chociażby mi się już jej się podoba. Podoba jej się też kawa. Chciałbym takie dublety jej dawać. Kawa i Travel Commodities jej się podoba. No i chyba od tego można zacząć tak naprawdę. I skrzypce też jej się podobają. Dobra. Myślę, że to wystarczy, żeby się wkupić, chyba, że nie będzie chciała z nami gadać. What a joke. Aktualnie... Oj! Nie zdążyłem przeczytać. 1000 nieprzeczytanych maili. Ask her about it. Zapytaj je o to. Czy te maile są związane z twoją pracą, a wcześniej było... Chyba nie mam lepszego sposobu na spędzenie czasu. W tym momencie muszę mieć pewnie jakieś 1000 nieprzeczytanych maili w skrzynce. Zapracowana babka. Tak nie. Ha? Sheesh. Jakaś 1/3 z nich jest warta mojego czasu. Inaczej, to są jakieś startujące firmy, próbujące dogadać się, albo lider mojego klanu, który wkurza się o moją etykę pracy. Czy lider twojego klanu jest zamieszany w twoją firmę? Ledwo. To nie przestaje, żeby ona dodawała swoją opinię, gdzie tylko wlezie. Nie wiem, co do końca powinienem powiedzieć. Ona narzekała na różne rzeczy co do liderki swojego klanu. Szczerze mówiąc, ta babka brzmi jak taka stara babcia. Czy chcę dać... tak, chcę dać jej prezent. No i załóżmy, że to będzie te Travel Condiments. Yes. Nie wygląda na zbyt wysoką jakość. Ale jest w tym coś uroczego. O, zaakceptuję to teraz. No nie spodobał się prezent. Myślałem sobie, co tak naprawdę trzeba zrobić, żeby dostać tytuł Ultimate Przedsiębiorcy, przedsiębiorczyni. Już wątpisz w moje możliwości? W porządku. Z chęcią zaspokoję twoją ciekawość. Obserwuj, ha? Kiedy to powiedziała, zaczęła podwijać rękawy. Niedźwiedź został wytytułowany na jej lewym ramieniu. Niedźwiedź to byłby genialny prezent. Tak sobie myślę. Jakieś paski, strzałki otaczały zwierzę, tworząc taki hipnotyzujący wręcz wzór. Podoba ci się to, co zobaczyłeś? To niesamowite, przynajmniej tyle mogę powiedzieć. Z tego, co pamiętam w szkole, tatuaże niedźwiedzia zazwyczaj są symbolem odwagi jakiejś, odrodzenia strategii liderstwa. No chyba liderstwa jakiegoś, co? Focus. Tatuaż niedźwiedzia symbolizuje bycie liderem, racja? Moje umiejętności biznesowe przewyższają każdego w moim planie, nawet samą liderkę. Daj mi $100, a zamienię je w 1 000 000. Można się gdzieś zgłosić? Jaka to jest za tym metoda? Chodzi o twój sukces. Let me see.
Metoda? Powiedziałabym, że nie ma jednej metody, żeby odnieść sukces. To bardziej skomplikowana sieć umiejętności. Na przykład? Nope. Nic, co zrozumiesz. Co masz na myśli? Mówię, że nie jesteś na tyle mądry. Człowiek chce być miły? Hey. Co do? Jeżeli miałbyś głowę do interesów, parę rzeczy u ciebie byłoby innych. Na przykład nie musiałabym się tutaj przedstawiać. Czy ona jest zgorzkniała, że nie rozpoznałem jej? Now. Boli ją dupcia. Weź to jako quirk. Quirk oznacza dziwactwo, chociaż chodzi o taką nieobecność. Większość ludzi zakłada, że osoba, która zna się na debatach, będzie miała wiedzę na wiele tematów. Więc to jest zaskakująco urocze, kiedy ultimate debaciarz prawie nic nie wie. That's not it. Po prostu wyrzucam wszystko z głowy, kiedy wygram dyskusję. Tak przygotowuję się na kolejną. Jeżeli już coś, nie sądzisz, że to dosyć ironiczne, żeby nazwać mnie ignorantem? Kiedy nie wiesz, jak to jest być kimś, który debatuje? Huh? Nie. Ha? W przeciwieństwie do przeciętnego debaciarza, który spędza większość swojego czasu marnując na komentowanie jakichś politycznych pierdół, albo kiedy nie chodzi na jakieś bezużyteczne zawody, You can't keep me down. jako CEO największej firmy agrokultury może spodziewać się godnych debat każdego dnia. Więc ludzie tacy jak ty mają znacznie prościej. Well, Cóż, oto twoja odpowiedź. Ha? Chciałeś wiedzieć, jakich umiejętności potrzeba do sukcesu, więc dałem ci przykład. love it. Umiejętności rozmowy. Umiejętność nawigowania każdą wymianą, w naszym przypadku dyskusją, zamienia się bezpośrednio w profit. You think? Nie uważałbym to za dyskusję. Oh, really? Prawda. Wycofałaś się znacznie szybciej niż się spodziewałam. To... Robiąc to, poddałeś jakąkolwiek pozycję władzy, którą miałeś w rozmowie. Gdybyśmy byli dwoma rywalizującymi firmami, udziałowcy zainterpretowaliby to jako oznakę słabości. I poprosiliby... i zbadaliby to dogłębniej. W świecie biznesu zwycięzcą jest ten, kto śmieje się jako ostatni. Można jej nie lubić, ale mądrze gada babka. Honestly? Skoro o tym mowa, ja całkowicie mam gdzieś debatujących. Nie mam gdzieś, czy mnie rozpoznają, czy nie. Seriously. To dlaczego traktujesz mnie jak debila? What can I say? Wiesz, nasze firmy walczą wśród inwestorów. Poczułem się głupi po tym free evencie, więc chyba się udało. Czy będziemy jeszcze drugi event taki? Okej. Chociaż mam trochę czasu, co powinienem zrobić? No, myślę, że możemy pójść na drugą rundę z Venoną. Chociaż... no, taka jest specyficzna, ale z chęcią wejdę w głębszą warstwę tego. Chcę zacząć tylko na jej karcie. Okej. Fajnie podsumowane wszystko. Mam nadzieję, że rzeczywiście gdzieś będzie dało się te eventy zobaczyć. Póki co poszukajmy Venony po raz drugi. Nie ma już jej w tym samym miejscu. Zmieniła teraz gdzieś swoją miejscówę. Nie ma też jej tutaj. Nie ma jej tutaj. Jest gdzieś tutaj. Czy to jest jadalnia? Tak. Venona miała wejść do schowka. Chwila, perusing the pantry? Może używając? Perusing? Przeglądała schower z jedzeniem, a na twarzy miała taki grymas. Ta nowa dostawa jest tak samo okropna jak pierwsza. Te owoce są całkowicie z zagranicy. Skoro mowa o jedzeniu, jestem trochę głodny. Zjedz coś, dobra. Ignorując Venonę,
Zjadłem sobie coś z lodówki. Oof. Wciąż masz trochę jedzenia na twarzy. Czyżby? Na lewym policzku. Cholera. Używając odbicia lodówki jako lustra, wytarłem policzek tyłem dłoni. Chcesz prezent? Dobra, dajmy... Aj, tylko misia mam jednego. No dobra, ale może doceni. Not bad. Jesteś niezły w dawaniu prezentów. Może jest w tobie coś użytecznego. Co to miało znaczyć? Venona pokochała mój prezent. Wiesz, właściwie jestem najmłodszą osobą, która pojawiła się na okładce Rich People's Digest. Dali mi 5-godzinny wywiad. Nie dali tego nawet CEO Stella Dola. Coś Shocking. takiego. Oczywiście on jest po prostu caffeine peddler. On po prostu jest jakimś kawiarzem, a moja firma daje coś społeczeństwu. Wciąż tego nie łapię. Ona jest CEO firmy, która ma jakieś 90% farm w tym kraju, a jednak nigdy nie słyszałem jej imienia. Let me see. Co zazwyczaj jesz na śniadanie? Come again. To losowe pytanie. Nie wiesz? Oczywiście, że wiem. Zazwyczaj są to płatki. Oh, really? Płatki, ha? Ja zazwyczaj to nie wybieram, ale jest to popularne. Oczywiście wiem o tym, ponieważ pszenica, która była użyta do ich zrobienia, jest produkowana na farmach mojej firmy. Well, A co zazwyczaj jesz na lunch? Stop. Poczekaj. seriously? No co? Nie masz też ulubionego lunchu? No. Nie, ja po prostu... Oof. W porządku, nie każdy ma osobowość. Come on, czemu mnie tradycujesz? Squash, maple roasted... Jakąś... Kurde, dynię smażoną w... syropie klonowym? Coś w tym stylu? A czy w klonie? Wow. To zazwyczaj jesz na lunch? Tak. Czy ty powiesz, że twoja firma jest też głównym producentem dyni? Czekajcie, czy Squash to jest dynia pewno? Mi się wydaje, że to jest taka dynia, tylko nie taka zwykła, tylko taka długa dynia. Wyciągnąłeś mi to prosto z ust. Jeez. Serio? Prawie każde jedzenie, które jesz i jadłeś przez ostatnie 4 lata, zostało wyprodukowane przez moją firmę. Innymi słowy, możesz podziękować mi za jedzenie na twoim talerzu. Actually, no... Okej, ale z drugiej strony to równie dobrze mógł tam siedzieć kolejny ważniak inny i też by produkował jedzenie i też by mnie jadł, więc... spoko, jesteś super bohaterką, o której nikt nie wie, Venona. Zdecydowanie nie pamiętam, żeby było to napisane na paczce. That's... Czy to, co mi mówisz, jest prawdą? Jeżeli to, co mi mówisz, jest prawdą, to jakim cudem nie znam nazwy twojej firmy? Powinna to być wiedza publiczna. Nope. To jest wiedza publiczna. Po prostu nie sprowadzamy zbyt dużo niepotrzebnej uwagi. Klienci nie lubią biznesu, który za bardzo wchodzi im do gardła. Udany biznes cicho będzie wpinał się do życia ludzi i stanie się niewidoczną częścią ich codziennego cyklu. To jest kurczę, dobre słowa są. Weź na przykład siebie jako przykład. Chociaż nie wiedziałeś, wspomagałaś moją firmę od lat. You can't keep me down. Poza tym jest wystarczająco dumy, którą można poczuć po prostu wiedząc, że moja ciężka praca karmi naród. Ona mówi to, jakby ona... Digest? Jakby nie przechwalała się głupim trawieniem? Sheesh. Niestety, niektórzy ludzie wolą robić ze mnie tę złą. Mówią, że zarabiamy na jedzeniu, co sprawia... No to jakiś taki What a pierdu. joke. Nie wiedziałem, że karmienie kraju przez farmerstwo jest takim cynicznym artem. Ona już tak gada, że wiecie, taka ważniara po prostu. Ten dodatek na koniec był całkowicie losowy. Co ja mam właściwie powiedzieć? Czy ona poczuła jakby... miała coś do udowodnienia? To są dziwne eventy, ale dobrze jest zobaczyć postać taką w stylu Byakuya Togamiego, tylko nie taką
całkowicie pustą, tylko taką mającą jakąś swoją wizję. Tak powiem. Wracam do pokoju. Godziny przychodziły i odchodziły, aż w końcu... Din dom bim bom. Wybiła 20. Rozpoczęła się cisza nocna. Proszę, wróćcie do swoich dormitoriów i przygotujcie się na dobry sen. 20 to jest cisza nocna? Albo nie? Nie jestem waszym rodzicem. Pamiętajcie jednak, dzisiaj może być noc, która zmieni wasze życia na zawsze. Czy na lepsze, czy na gorsze? To wasza sprawa. Do widzenia. Okej, czas na show. Zobaczmy, czy to zaakceptuje moją prośbę. Spotkanie o 20:10 w boilerowni. Okej, wychodzimy. Czy zaakceptuje? No powinien, ale dalej jestem zdziwiony sposobem, jaki wybraliśmy na to spotkanie. Boilerownia jest tutaj. Oj, czuję, że jak gdzieś dojdzie do zbrodni, to będzie absolutnie gdzieś w tym podziemiu. Przerażającym. Mam wrażenie, że ktoś tu zaraz miał się wyczaić i mnie zabić. Nikogo tutaj nie ma. Może jestem za wcześniej? Dam jeszcze mu parę minut. Może usłyszymy coś w jadalni przez to. Cholera, szkoda, że nie mam telefonu. Spakowałem go do walizki, ale zostawiłem ją w pociągu. Było tam tak wiele rzeczy ważnych. Nie tylko mój telefon, ale mój portfel, laptop, właściwie wszystkie moje osobiste informacje. Mam nadzieję, że ktokolwiek je wziął, po prostu je zniszczył. To byłoby łaskawe. Łaskawa rzecz do zrobienia. Okej, minęło wystarczająco. Nie ma szans, żeby Tozu nie zaczął tej notatki. Czy on ją zignorował? Cholera. Cholera. Good evening. Witam. Why the long face? O, cóż to za zdziwiona mina. Nie mów mi. Myślałeś, że cię wystawiłem? Rubbish. Taki niecierpliwy. Jestem bardzo zajętym dyrektorem, wiesz? Zawsze przyglądam nudne dokumenty o tym czy tamtym. Ta, jasne. Szybko mnie oskarżył. Czy on usłyszał mnie z zewnątrz? Anyways. Tak czy siak, jeżeli tu jesteś, to znaczy, że widziałeś moją wiadomość, racja? Tak. Notatka. Patrzyłem, jak przyklejasz, jak knujesz ten swój mały plan. I było to jak oglądanie dziecka, które rysuje pierwszego patyczaka. Po prostu urocze. How interesting. Muszę przyznać, że jestem zaskoczony, że poprosiłeś, żeby spotkać się akurat tutaj. W tak cichym obszarze. To byłoby łatwe, żeby ukryć morderstwo. Nie martwisz się, że cię skrzywdzę? Nie, nie do końca. To jest zabójcza gra pomiędzy uczniami, prawda? Jeżeli host się zamiesza w sprawę, to by zniszczyło całą magię tego. Poza tym, jeżeli chciałbyś mnie zabić, zrobiłbyś to wtedy, kiedy byś mnie porwał. Ma to sens. Moving on. Tak czy siak, chciałeś zapytać mnie o motyw morderstwa, zgadza się? Yeah. Tak, zgadza się. Chciałem wiedzieć, dlaczego zadecydowałeś się dać mi szantaż Wolfganga. I see. Dlaczego masz szantaż Wolfganga? Och, to łatwe. To zostało zadecydowane poprzez rzucanie rzutkami. Co? Mara i ja napisaliśmy wasze imiona na tablicy i rzucaliśmy rzutkami. Twoja rzutka po prostu wylądowała na imieniu Wolfganga, więc dostałeś jego szantaż. Seriously? Mówisz poważnie? Who? Hmm. Me? No liczyłeś na coś bardziej dramatycznego? To jest prawdziwe życie, a nie film. Plot twisty nie ukrywają się za każdym rogiem. Cóż. Skąd ty w ogóle to wiesz? Szantaż Toshiko to było coś, co ona zrobiła za dzieciaka. To jest bardzo konkretne. I czyja to jest wina? Co? Nie czytamy w myślach. Znamy tylko informacje przez to, że wy nie zamykacie ust. Nie zamykamy ust? Naprawdę. Jak sądziłeś, co się stanie? W momencie, kiedy dzielisz się czymś z inną osobą, poddajesz tą informację w wieczną grę w telefon. Żaden sekret nie jest bezpieczny. Nieważne, komu ufasz. Głęboko w duszy każdy się wygada. A jeżeli przez jakąś szansę stałeś się popularniejszy,
żeby wywoływać parę rezultatów w wyszukiwaniu. Isn't this lovely? Cóż, to na pewno jej pomaga. A co z zawartością szantażu Wolfganga? Mhm. O, przypomnij mi. Zapomniałem już, co tam napisałem. Tam jest napisany, jaki ojciec, taki syn. Pod owczą skórą ukrywa się wilczy umysł. O, racja. Więc chcesz wiedzieć, co to oznacza. Twist. Oczywiście, nie powiem ci. I know. Nie pytam ci, żebyś mi powiedział. Chcę po prostu wskazówkę, żeby pomóc sobie to zdekodować. To nie koncert życzeń, maleńka. Pomyśl o tym jako o nagrodzie za moje starania. Zaaranżowałem to spotkanie, wiesz? Jestem prawdopodobnie jedynym uczniem, który ceni sobie twoje słowa. Terrible. O, Just terrible. pachniesz mi pupilkiem nauczyciela. Gdybym nie znał cię lepiej, pomyślałbym, że jesteś zrozpaczony, po uwagę. Nie powiem, że nie próbowałem. Pathetic. Znowu używasz tych swoich umiejętności, co? Ha? Nie omijaj zasady parsimony. Muszę zobaczyć, bo chyba już to było, ale nie pamiętam. Parsimony oznacza skąpstwa, mój przyjacielu. Najbardziej prawdopodobna odpowiedź jest zazwyczaj tą najbardziej oczywistą. Z tego co wiesz, odpowiedź, której szukasz, została już odkryta. Moving on. Zasada ta w ogóle jest bardzo popularna w rompie. Mam wrażenie, że my często przykombinowujemy, a odpowiedź czasami jest tą najprostszą. Teraz brzytwa od Hama, tylko trochę w innym wydaniu. Więc czy jest coś, o co jeszcze chciałbyś zapytać? Nie, to było tyle. Done. Więc pójdę sobie. Powinieneś wrócić do swojego influencera. Nie jest bezpiecznie, żeby spędzał noc sam. Dalej. Wyjdź pierwszy. Jeez. Okej. Szybko wyszedłem z boilera. Ja osobiście myślę, że Damon wybrał fatalne miejsce na spotkanie i nie zdziwiłbym się, jakby ktoś nas podsłuchiwał albo przez tą kratkę, no prawdopodobnie przez tą kratkę. Ktoś... Kuchnia. Jest godzina, powiedzmy, nie wiem, 20:30, 40, bo on tam chwilę czekał na to spotkanie i nagle... No, ja myślę, że ktoś, kto nas teraz podsłuchał, już ma w planach zamordowanie kogoś. W tym momencie. Okazuje się, że ten dziwak nie był całkowicie bezużyteczny. Zasada parsimony. Jeżeli znaczenie szantażu Wolfganga zostało już odkryte, to przychodzi tylko jedna myśl. Proces klasowy. Czy kluczem do odszyfrowania tego szantażu jest dziwny sposób, w jaki Wolfgang się zachowywał? Nawet jeżeli tak było, co to mi daje? I pozostali uczniowie byli świadkami tego samego co ja, a jednak traktują Wolfganga jak lidera. Nienawidzę tego. Nigdy nie powinienem bronić tego gościa. Lepiej teraz uważać i wrócić do mojego pokoju, zakończając ten długi dzień. Bardzo mi się podoba sposób, w jaki Damon działa. Bardzo mi się podoba. To jest protagonista, który... Myślę, że nie ma innego protagonisty, który działa tak jak on. No może jedna osoba mi jeszcze przychodzi do głowy, ale myślę, że ta osoba robiła to w parunastu procentach. Damon robi to w prawie 100%. On jest czymś zupełnie nowym. To jest protagonista aktywny. To nie jest protagonista, który tylko przygląda się, jest gdzieś w miejscach, słucha, jest taką wręcz kukłą chodzącą od punktu A do punktu B i słuchającą osób Z, X i Y, które rozmawiają ze sobą. To jest osoba, która działa. Aż dziwnie się na to patrzy, powiem wam szczerze. Ale w pozytywnym to słowa znaczeniu. Wróćmy sobie do pokoju. Nie mam daleko, więc mogę pójść z buta. Oi! Ej, ty! Może idź szybciej. Nie wytrzymam bycia tutaj z nią. Ha? Czy to była Grace? To brzmi, jakby ona i paru innych ludzi byli tuż za rogiem. Cholera, nie mogę pozwolić, żeby mnie zaczęli. On. Dalej, pośpiesz się. Actually, Próbuję to zrobić tak szybko, jak mogę, Grace. Mam po prostu dużo rzeczy. Na przykład jakich? Zapakować całe cholerne muzeum ze sobą? Chciałbym. Nie ma sensu tak się wykłócać. Możemy to rozwiązać bez niepotrzebnego konfliktu. Nie ma żadnego konfliktu. Mówię po prostu temu ślimakowi, żeby się ruszył. Co do cholery? Słyszę was z mojego pokoju. Co wy tu robicie? Ulysse zamija się pokojami z Grace.
jest teraz ze mną. Yes. Myślę, że taka zmiana będzie na lepsze. Na naszej dwójki. Zamienię się z Drace? Czy to oznacza, że najbardziej seksowne duo Drace i Wolfgang będą w jednym pokoju? Czy tylko mi zrobiło się właśnie bardzo gorąco? To jest najlepsza sytuacja. Oboje wyciągniemy coś dobrego z tego. Remember the name. Chyba, że ktoś w tej wielkiej grupie ma jakieś sprzeciwy. Nie, żebym słuchała. To jest oficjalne. Wolfgang i ja jesteśmy razem w pokoju. Tak, racja. Hey. Wow, to jest jakby pierwszy raz, kiedy widzę, że Grace jest taka szczęśliwa. Z Wolfgangiem lepiej spędza się czas, to tyle. Mniej wkurzający i bardziej ogarnięty. Jest też niezły w słowa. Naprawdę uroczy z tą swoją lingwistyką. Kapłan słowa. Jesteś taka transparentna. Excuse me. Co ważniejsze, myślę, że przyniosłem wszystko do pokoju Venony. Love it. Super. To będzie start dużo bardziej produktywnej relacji. Pardon me. Czas, żeby Grace i ja, żebyśmy odpoczęli. Mam dużo do przemyślenia. Czy oni będą ze sobą kręcić? Jak zazwyczaj jestem totalnie niezainteresowany shipami. Okej, są sobie, lubię czasami powiedzieć, kogo tam powiedzmy shipuję, ale tutaj jest w tym coś mega ciekawego. Whatever. Spoko, tylko nie hałasujcie. Dźwięk kroków odbił się echem przez korytarz, kiedy wszyscy wrócili do swoich pokoi. Okej, to czas, żebym wrócił do łóżka. Ale kiedy poszedłem otworzyć drzwi, moje ciało zamarło. Coś w tym wszystkim, czy ja naprawdę chciałem spędzić tej noc sam w pokoju, który każdy wiedział, że jest odblokowany? Raczej nikt nie wie, że jestem sam, racja? Jeżeli muszę, mogę podłożyć krzesło do drzwi ponownie. Ale nieważne, co sobie powiem, zamarłem w miejscu. Ugh. Cholera. Boże, no niestety dla hejterów projektu potencjalnych, ale na razie projekt leci jak burza, jeżeli chodzi o dobre decyzje i dobre motywy. Ja jestem, jak dobrze wiecie, osobą, która lubi sobie wyobrazić. Ja sobie wyobrażam takiego Damona, który z jednej strony wie, że to krzesło zatrzyma, da czas, da ostrzeże, być może odgoni intruza, który nie będzie chciał nahałasować w takim korytarzu. Ale z drugiej strony, czy na pewno? I ta myśl z tyłu głowy, niczym taki wąż wślizguje się prosto do głowy i świdruje ją, i świdruje, i świdruje, wbijając się w sam środek i nie dając ani grama spokoju. To chyba muszę jednak zdecydować się kolejną noc z nim. Podoba mi się to bardzo. Cholera, coraz bardziej przekonuje. Nie zrozumcie mnie źle, to niestety, że ja byłem jakoś źle nastawiony, ale miałem tak z tyłu głowy, bo ta gra jest taka inna. To nie ma drugiego takiego fangranu. To jest najbardziej oryginalny pod tym względem fangran, jaki istnieje. Nie mówię, że najlepszy, chociaż na pewno jest wśród tych najlepszych, ale jest najbardziej oryginalny, bo mieliśmy różne fangrany, które odchodziły trochę od schematu standardowości i szło swoją drogą, ale to zawsze było odejście na tyle duże, że już poniekąd to przestawało być Danganronpą. A tutaj mamy taki zwyczajny schemat, ale on jest sprzedany w tak ciekawy i nietypowy, nietuzinkowy sposób, że przyciąga bardzo mocno, ciekawi i bardzo mocno wciąga. Czuje się imersyjność, kiedy się w tę grę gra. I to jest jej ogromna zaleta. Over here. O, Damon! Hej. Kai z kolei bardzo pozytywnie mnie zaskoczył, dlatego, że jego postać nie poszła w dupka egoistę, tylko w tchórza egoistę. Według mnie to jest najlepsza kombinacja, jaką mogli mu dać, żeby dalej był postacią, którą da się bardzo łatwo polubić, bo myślałem, że będzie takim zadufanym sobie dupkiem, którego raczej będę modlił się, żeby odpadł, a tak nie jest. Lubię go, bardzo go lubię. Gdzie byłeś, stary? Myślałem, że będę sam przez całą noc. No i jadłem. Tak późno?
Trochę dziwne, ale I've spoko. got something to say. Znaczy siak, teraz kiedy tu jesteś, nie możesz wyjść aż do rana. Nie musisz mówić. Też muszę spać. Okej, super. Ale wciąż śpisz na kanapie. Drugą noc z rzędu kładłem się na sofie Kaja. Wszystko to, żeby uniknąć wystawienia. Jeżeli ktoś spróbowałby mnie zaatakować, co ja bym zrobił? Ja zastanawiam się jeszcze nad tą zamianą pokoi. Co ona oznacza? Co ona może oznaczać na dobrą sprawę? Może ona oznaczać, że 4 osoby potencjalnie będą z osobami, z którymi nie do końca się doradują, ale ja bym raczej spojrzał na duet Venona Ulysses. Być może tam będziecie zaskoczeni, bo mam w ogóle wrażenie, że chociaż nie jest to nigdzie powiedziane, albo może ja to nigdzie nie wyłapałem, to Grace oraz Wolfgang mają najlepsze combo w całej tej grupie. Oni się najlepiej doradują. Ja wręcz byłbym w stanie powiedzieć, że oni mogliby naprawdę być świetną parą i pod względem romantycznym, i przyjaźniowym i każdym innym. Duetem, partnerami. Czy walczyłbym? Czy broniłbym się? Nie mam pojęcia. Nikt nie może przewidzieć decyzji, które popełniają w momencie życia czy śmierci. Nikt nie wie, aż niepomyślane rzeczywiście się dzieje. Patrz. Kiedy byłem mały, byłem ogromnym fanem statków. Każdego dnia siedziałem na przystani i patrzyłem, jak znikają za horyzontem. Ich żagle odbijały się w słonej bryzie morza. Czasami mój przyjaciel, chłopiec z kremowymi włosami, obserwował mnie. Ale jego miłość do statków nie była nawet bliska tej mocy, którą miałem ja. Kiedy jego zainteresowanie było może małą ciekawością, moje było czczeniem tego w każdym tego słowa znaczeniu. Nie możesz doczekać tego dreszczyku, wypłynięcia, widoków i dźwięków odległych ziem, odległych horyzontów, żeby w końcu stać na palcach. I tak, pewnego dnia zacząłem budować statek. Kiedy mój przyjaciel dowiedział się, wiesz co zrobił? Zdecydował się zrobić swój własny statek. Niesamowite, pomyślałem. 2 młodych przyjaciół, walczących, żeby stworzyć coś znacznie lepszego niż oni sami. Pracowałem setki dni i setki nocy, żeby zbudować mój statek. Jak w końcu go skończyłem, stałem i podziwiałem moją pracę. Przypadkowo mój przyjaciel skończył swój statek tego samego dnia. A kiedy zobaczyłem, co on zbudował, jeszcze ci nie powiem. To w tym biznesie nazywamy cliffhangerem. Dosyć diabelskie, prawda? Ha? Dlaczego tak na mnie patrzysz? Zrobiłem coś nie tak? Przecież to była alegoria stworzenia tej zabójczej gry. Din dong bim bong. Dzień dobry, moi przyjacielscy uczniowie. Jest teraz 8 rano. Tak, chciałbym wznieść toast za kolejny dzień bycia razem. Czas szybko leci w sytuacji życia i śmierci. Wielka szkoda, że nie możemy zawołać ekipy filmowej. Wyobraźcie sobie wasz strach i niepewność zachowane na zawsze. O. Wykonawcy nie widzą dobrej okazji na reklamę, nawet gdyby ta podeszła i kopnęła ich w tyłek. Oj, wybaczcie, nie to chciałem kliknąć. Cóż, wystarczy tego. Jest 8 rano, więc proszę cieszcie się dniem. Ohyda. Ohydne jest to, że musimy w tym momencie skończyć odcinek. Myślę, że to jest dobry moment na to, żeby to zrobić. Więc zapisuję sobie grę. Ciekawie się dzieje, kurczę, naprawdę ciekawie. Czy chcę coś zmienić, jeżeli chodzi o moje typy? Czy mamy jakieś spostrzeżenia co do w ogóle tego, co się stało? Myślę, że na razie nie.
Chyba bym tylko zabrał z ofiar Jetta i dał Venonę. Venonę dałbym i jako ofiarę, jako mordercę, jakoś bardzo mi tym pachnie. Z kolei Ingrid i Ewę jako pozostałe ofiary, czyli Ewa, Venona, Ingrid. Za czym czy trafię? Widzę, że standardowo dla siebie typuję 3 kobiety i w morderciach też 2 kobiety, ale myślę, że coś może być na jakimś tropie. Parę postaci jestem prawie pewien, że przeżyją. Te ostatnie postaci na pewno jest Wolfgang, Damon, Grace. Zobaczymy. Nie już doczekać tego, co będzie, a zarazem cierpię, że gdzieś tam ten koniec może się malować, ale wiem, że jeszcze sporo przede mną dobrej zabawy. Cóż, moi drodzy, na ten moment to tyle. Jeżeli wam się podobało, zostawcie koniecznie po sobie subskrypcję, bądźcie aktywni. W taki sposób możecie podziękować mi za moją pracę, jeżeli wam się oczywiście ona podoba, ale jak chcecie, oczywiście wybór pozostawiam u was. Zapraszam was na moje media społecznościowe, które prowadzę poza YouTube'em. Jestem bardzo aktywny na Twitchu, codziennie streamuję od 17. Dodatkowo prowadzę Discorda, prowadzę Twittera. Po prostu zerknijcie do opisu, być może znajdziecie coś dla siebie. Subik oczywiście, żeby o tym wszystkim nie zapomnieć i nie przegapić kolejnych odcinków, a my widzimy się już jutro o godzinie 16 w kolejnym odcinku, gdzie pewnie będziemy coraz bardziej wchodzili w oko burzy, oko cyklonu i zobaczymy, co będzie się działo. Także dzięki wielkie za uwagę, trzymajcie się ciepło, no i hej, papa.